Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Witajcie gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o bazarku i przy okazji zrobiłem tam troszeczkę z odkrywania uzbrojeń, tak jak zawsze, wiecie, że ja lubię to robić, tym bardziej, że tam przez cały czas sobie rozwijam do legendarnych ornamentów. Bazarek, to jest to już nam było zapowiedziane w Amsterdamie i powiem szczerze, ja miałem bardzo duże oczekiwania z tego bazaru i naprawdę myślałem, że kurde, no zrobią coś, co będzie naprawdę mocne i ja się tak nastawiałem, mówię, kurde, zrobili w końcu coś, co będzie fajnego, przyda nam się i ludzie będą mogli tutaj działać, prawda, że będą mogli sobie wziąć i fajnie wymieniać surowce, będzie jakaś specjalna, fajna waluta, no i też, że będziemy mogli zobaczyć dużo rubinów, jak będziemy mieć za dużo surowców, nie? No i na tym się skończyło, jeżeli chodzi o moje oczekiwania i potem jak wróciłem z Amsterdamu i to co, no, ten hype cały się skończył, ponieważ kiedy wchodzimy w bazarek, na targowisku macie takie wagi, no to zobaczycie, że odświeżanie zasobów jest tutaj co tam chyba parę minut, czy nie wiem, czy to jest co godzinę, czy co 45 minut, nie wiem, bo tego nie widziałem, że to co chwilę się jakby odświeża. No i teraz popatrzcie. Żeby na przykład wziąć i kupić, bo limit zakupów to macie pół biliona z żywności, drewna, kamienia i 250 000 jeżeli chodzi o golda. I to jest limit zakupów, on jest chyba, jak dobrze pamiętam, tygodniowy, tak? Chyba, że ten limit się, odświeżenie zasobowe się tutaj jakoś tam co chwilę jakoś zmniejsza, chociaż mi się zdaje, że raczej nie. I zobaczcie, kiedy ja dam, albo dam tu się ten zrobić, żeby tak da. Jeżeli kiedy ja dam tutaj fullę, nie? W każdym dam 50 i tu chyba tak, 50? 25. No to mamy gdzieś 8000 muszli. Żeby kupić 8000 muszli, żeby zdobyć te muszle. Muszle kojarzycie z tych wydarzeń związanych z całym tym z zmianami, tak, macie te efekty, to co widzieliście u mnie na profilu. No to popatrzcie, tu przy pierwszym zakupie, no to wiadomo, że mamy 12 plus 12, no to w jaki sposób już tam mamy te 24 000, ale to jest gdzieś około 240 zł, jeżeli ktoś tam ma jakieś tam przywalutowania, no to gdzieś 180 zł zapłaci. I w tym momencie 180 zł, jeżeli to sobie przerzucimy na to, ile normalnie kosztuje jeden stack biliona surowców od średniego RS Sealera, to jest gdzieś $30, razy gdzieś tam 3,70 coś, no to sami już widzicie, że dostaniecie więcej, kiedy kupicie od RS Sealera, niż jak kupicie tu. Średnio dałem 30, są KD gdzie 20, przy pakietach 10 bilionów wiem, że są totalnie inne a mówię już o tym offen, bo dzisiaj widziałem content kreatorów, widziałem co tam się dzieje a propos bazaru. No jest to scam, ja bym nigdy nie wymienił, nie kupiłbym tego. Myślałem, że to będzie miało sens, nie? A to jeszcze jest limit zakupowy, nie wiem, że to się będzie odświeżało, co tam tych będziemy mogli to kupować więcej, ale dla mnie to jest scam, nie? W tym momencie dalej oni blokują w tym momencie RS Sealerów, tak jak mówili w Amsterdamie, w sensie, że nie zrobią coś, co będzie konkurencyjne, bo to jest w ogóle niekonkurencyjne. Chyba że jest to królestwo bardzo młode, bo w młodych królestwach, chociaż nie wiem, czy ten bazar oazowy będzie dostępny w KVK 1, 2 lub też 3. Przypuszczam, że to będzie albo w KVK 3 dopiero może będą mieli ten bazar dostępny. Bo jeżeli on nie będzie dostępny w KVK 1 albo 2, no to tam RS Sealerzy sobie będą dalej dobrze żyć. Jeżeli on będzie dostępny w KVK 1 albo 2, no to tu już jest inaczej, bo tam w niektórych widziałem, że mają duże stawki, jeżeli chodzi o jeden stack biliona surowców, więc no tu już będzie trzeba się zastanowić, czy na przykład takie muszle nie będzie się opłacało kupić. Ale pytanie, czy to w KVK 1, 2 występuje, bo nie mam dlatego powiedzieć, że te zmiany motywów i tak dalej są w KVK 1 albo 2. Jeżeli ktoś gra KVK 1 albo 2, no to fajnie by było, a jak nie, to zapytam na pewnym filmiku, który pewnie za niedługo nakręcimy z Młodego Królestwa, więc tam też się o tym pewnie coś dowiemy, może będą wiedzieć, czy u nich to jest, czy nie.
No ale jeżeli mielibyśmy tak to kupować, to jest scam, nie? To się w ogóle nie pyli, nie? No chyba, że odświeżanie zasobu będzie się resetowało i nie wiem, kupimy, ale to, nie no to kurde, to dalej jest jakiś tam skamik, nie? No bo cenowo się nie zgadza, to nie wiem, dla mnie to jest bez sensu. Tutaj jeżeli chodzi o jak sprzedajemy, tak jak zobaczycie, na przykład też tu jest oczywiście limity są, czyli możemy po 10 tysięcy sprzedać, no i tu już mamy 30, limit tygodniowy oczywiście to jest. No i w tym momencie jak ja bym sprzedał, oczywiście żeby miałbym takie surowce, bo wiecie, że tak mam tego mało, no bo ja jestem przed migracją, no to jak sobie zobaczycie bezpośrednio, to 50, 50, 50 i ja mam 1050 gemów. To jest śmiech na sali, nie? Ale jeżeli jesteś na takiej sytuacji jak ja, czyli migrujesz, masz tam te miliony, nie wszystko tam ci się udało gdzieś tam upłynnić do innych osób, albo nie wiem, nie dałeś komuś z Afriko, bo tam nie wiem, KD dalej funkcjonuje, komuś chcesz wesprzeć surowcami, chociaż różnie to bywa, jak to się gdzieś migruje. No to popatrzcie sobie, no 50, 50, 50, 30 dostajecie 1050 gemów, nie? Sami sobie odpowiedzcie, czy to jest w ogóle sens, nie? Dla mnie ten bazarek jest totalnym skamem. To jeszcze brałbym pod uwagę, jeżeli rzeczywiście mamy, nie wiem, za dużo tych surowców, ale to wiecie, to jest 50 milionów, znaczy 50 milionów na zbierać, to jest, teraz mówię oczywiście o KVK 4 w górę, czy tam KVK 3 w górę, bo wiadomo, że na tych małych królestwach, no to ludzie tam zbierają i tam jest ciężej, bo też dłużej zbierają, ci dowódcy nie są tak rozwinięci, nie mają giru, nie mają formacji, no kurde, ale jednak popatrzcie sobie, no tak to śmiesznie wygląda, nie? Gdybyśmy za takie coś dostawali, nie wiem, 4-5 tysięcy rubinów, no powiedzmy na przykład 5300 rubinów, nie? No to tak mu rzucam, 5300 rubinów. No mamy tu piątki, mamy trójki, 5300 rubinów dostajemy za to, nie? Tak po prostu mówię, nie wiem jak to będzie tu w przełożeniu, ale 5300 dostajemy rubinów, nie? Albo nie ma tego limitu. No to wtedy jest to sens, totalnie, ale dla mnie ten bazarek to jest w tym momencie skam, nie? Ja uważam, że polecieli z bardzo fajnego hype'u i bardzo w tym macie też, że to jest jeszcze czas, to jest traktowane jak event, nie? Jest w ogóle już oczywiście targowiska 25 poziomu dopiero mogą z tego korzystać, więc jak nie macie farm na 25 nie mają targowiska, no to wiecie co dalej, jak to będzie wyglądać, nie? No nie, no powiem wam ofen, no dla mnie to jest beznadziejny temat, nie? Jeżeli chodzi o ten bazar. W tym momencie, jeżeli tego nie zmienią, chociaż muszę sobie poczytać tam, bo tam jest bardzo dużo właśnie danych dotyczących właśnie content kreatorów, gdzie rozmawialiśmy i tam jest naprawdę bardzo dużo informacji o tym, jak to będzie wyglądać i jak oni podchodzą do tematu i biorą tam ponoć jakieś nasze tam jakby propozycje do serca, więc kurde, tutaj ten bazarek, no nie, no dla mnie nie. Jeżeli ktoś lubi kupować te muszelki, czy tam może je wymieniać, bo ma za dużo VIP pointów, bo chyba tak to było, że tam można było chyba wymieniać z VIP pointów, tak mi się coś daje. Ale mogę się też mylić, więc jeżeli się mylę, to mi poprawcie, bo już nie pamiętam, bo ja nie mam ja pamiętam, że tam chyba te muszle, te pierwsze chyba tam coś zdropiłem, a nie, czy ja je kupowałem, poczekajcie, czy ja w końcu też je tam gdzieś kupiłem, te muszle, jakiś ten pakiet, czekajcie, będzie to widać po tym, tutaj. Nie, tu chyba kupiłem. Tak, bo tu była większa premia. Tu i tu, bo tu było 4600, tak. Te dwa pamiętam wtedy kupiłem, bo chciałem tam wyrolować albo to, albo coś związane ogólnie z profilem, albo tam jak puszczam rally, żeby... Tak patrzyłem chyba wtedy pod to, nie? Że to... A puścimy tutaj też, żeby poszli 12 minut, trudno. Za daleko się wszyscy jakoś potepali. Mieli być wszyscy blisko siebie, przedtem byli, teraz nie są. Ja nie wiem, co oni to robią. No, wracając do samego bazarku, dla mnie to jest scam. Dajcie znać w komentarzach, czy jak uważacie w ogóle, czy to jest ok, czy też nie, bo moim zdaniem to jest to tragiczne. A przy okazji zawody w kanionie z Zmroku to na razie fajnie idzie. Jeżeli chodzi o mnie, pewnie się dostanę do turnieju, bo tak jak przeglądałem te konta, to jest dużo słabsze. Dostanę się do głównego turnieju, a tam już pewnie bardziej pewnie trafię
na jakieś mocniejsze królestwa, znaczy trafię bardziej nie na mocniejsze królestwa, tylko po prostu na chłopaków ode mnie z KD, którzy mają tam, jest parę kondycji mocniejszych, więc pewnie gdzieś tutaj się do finału raczej nie dostanę, gdzieś to zostanę gdzieś wyeliminowany. No ale fajnie, że tam gdzieś się dostać do głównego turnieju. Ostatnio brakowało mało przez przypadek, no minimalnie przegrałem wejście do głównego turnieju. A teraz po prostu przejdźmy sobie już może do odkrywania uzbrojeń. Pamiętajcie, że codziennie tą szczęśliwą setkę, żeby sobie zbierać, żeby się logować, żeby móc tam zdobywać. Ja sobie wziąłem subotaję, a co, jak tam się uda zrobić, mieć jakieś rally na przy PAS 7 puszczać po prostu na delcie przy mojej też KVK technologii, jak będę tam nowe królestwo, dlaczego nie? Warto moim zdaniem coś takiego tam sobie czasem użyć, nie? Więc tam sobie po prostu rozbudowuję. Nie idę na razie w 7 marsz, jeżeli chodzi o inżynierkę, tak jak rozmawiałem, bo normalnie z tych wszystkich eventów pewnie bym wybierał kogoś, kto jest inżynierii, żeby to rozwijać sobie ten mój kolejny, jakby tak powiedzieć, już marsz, nie? Odkrywanie uzbrojeń, to tak jak wiecie, ja sobie to, tak mówiłem wcześniej, kupiłem 200 tiketów, nie miałem najwięcej tam gemów, bez sensu, żebym kupował więcej tych tiketów i tutaj był coś pomiędzy, no 420, gdybym mógł, to bym z chęcią poszedł 420 tiketów, gdybym miał tyle jeszcze rubinów, no ale na razie jestem przed migracją, przed dostaniem się do nowego KD, no a parę tam innych celów niż przedtem, nie? Dobra, lecimy sobie tak klasycznie. Czyli tak odkrywaliśmy, tylko tutaj będziemy musieli troszeczkę tak zrobić. Aha, dobrze, muszę przewinąć. Pierwszy i ten. Klasycznie weźmy sobie te. Eliminację. Zaborta. No do barbarzyńców. Tutaj mamy trójeczkę. Czwóreczek dzisiaj chyba nie będziemy klikać. Tak mi się zdaje, że to nie ma sensu. Ta 28 tylko klikniemy. Bo te tam jeszcze używamy. Obrażenia nie ma. Tutaj tego już nie. Odświeżamy. I jedziemy trójeczka. Pyk. Klasycznie tu raczej nie będzie nic ciekawego. Nie myślę, że to będzie coś nie wiadomo fajnego. Nie mam dużo tych tyketów, więc tam będę korzystał z tych bardziej, wiecie, z tych darmowych odświeżeń. A po prostu te epickie to chcę zdobyć. 22 i 28 klikniemy. Tam już dziesiątki, tego już nie klikamy. Jak widzicie, tutaj nie ma jakichś cudownych tych, lecimy dalej. No i tutaj chyba weźmiemy sobie, zobaczymy czy weźmiemy wszystko. Chociaż darmowe odświeżenie jest, więc może sobie po prostu ominiemy. Dalej będziemy brać te same dwójki, dlaczego nie? I tam tą jedną 28. Ja pamiętam chyba 28 to jest taki max, który chyba biorę. Tak mi się zdaje. Naprawdę myślałem, że ten bazarek będzie dużo lepszy, nie? Co tu nam daje? O, lipę nam daje. Dwójeczka, pominiemy. O, tu jest 88, ale tego nie klikam. Bo to będzie epicka pewnie jakaś inskrypcja. Znaczy, no legenda, tylko że po prostu będzie wiecie, nie będzie to złota legendarna, tylko to będzie taka, wiecie. Na tym i tak nie mam tych, żeby to zrobić dalej, więc. Wreszcie pewnie będę musiał parę tiketów dokupić, bo coś tam mi zabraknie, albo SRTT będzie. 26 jest legenda. Ok, lecimy darmowy ten. Trójeczka. Kolejna trójeczka, potem dwójeczka. Tutaj mamy kolejną. Mamy kolejną. I będziemy chyba musieli tam parę dokupić, żeby użyć 20. Ile? 7. Żeby użyć 20. Jak widzicie, dzisiaj skromnie, nie ma nie wiadomo co, no ja to robię po to, żeby sobie jak najbardziej rozwinąć tam tą szkatułkę, o której wam mówiłem. I jedziemy pierwsze, co tu mamy? Pominiemy kawalerię, oczywiście bez pewnej inskrypcji. Statystyki średniawka.
No i tutaj macie do odebrania tylko pomarańczowe. No i ja przeważnie staram się tam, wiecie, staram się 420-700 zrobić, no bo to najwięcej, to 1200 to już jest dla full spenderów, ale czasem coś się uda fajnego na pewno tutaj zrobić. No ja w tym momencie nie mam tak dużo gemów, więc też się liczę z tym, że muszę tutaj trochę oszczędzać, a zrobię wam taki szybki jeszcze opening tych formacji. Coś fajnego. Niestety nie, do przepałki, tutaj coś nam weszło, tu nic, też do przepałki. Czy mamy coś ciekawego tu? Też nie. Epicka coś nam da ciekawego. O, to też nie ciekawego. Tutaj też nic. No i widzicie akurat licho, totalnie licho, nie? Jeżeli chodzi o to wydarzenie. A ja po prostu przez cały czas, wiecie, dążę do tego, żeby tutaj potem, żeby jak najwięcej zdobyć. No, potrzebuję jeszcze tutaj trochę tych legendarnych skrypt, żeby wymienić, no bo już będę na etapie zakupu. Czy to będzie Clean pod Huo Queena lub też Ragnara, czy to będzie tutaj ta wersja opcji Pizera, ale ja chyba to powiem wam, że to czekajcie, co tu mamy? Czy będzie się po prostu nie obrony przez 300? Powiem szczerze, że na tym się najmniej zastanawiam. Mi się zdaje, że chyba bardziej pójdę w równowagę i gdzieś tam wrzucę do tych na klinie, nie? No ale to jeszcze mam tam do przedyskutowania i do przemyślenia ten temat. No i tyle na temat tego całego odcinka. Tak jak widzieliście, no bazarek, średniawka, odkrywanie uzbrojeń tym razem też nie wyłożyło się coś fajnego, ale jeszcze zobaczmy tylko jak wygląda kwestia tutaj. Dalej jest 3 na 10, więc spokojnie tutaj musimy trochę jeszcze maksymalnie 3 odpowiednie uzbrojenia, ok. I no tutaj mamy 76 sztuk, żeby przejść do kolejnego stage'a. No to jeszcze czasu. Słuchajcie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy i działamy. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!